A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Prezydent Ukrainy zapowiada, że jego kraj nie przegra wojny z Rosją. Stany Zjednoczone zarzucają Ukrainie ograniczenie wolności mediów i prześladowania religijne. Izrael miał sztucznie wywołać głód w strefie Gazy. Japonia i Korea Południowa zacieśniają współpracę, wydając pierwsze od 17 lat wspólne oświadczenie. W Wielkiej Brytanii odbyły się protesty przeciwko zakwaterowaniu w hotelach osób ubiegających się o azyl. Kościoły w Niemczech są coraz brutalniej atakowane. Poniedziałek, 25 sierpnia, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiada, że jego kraj nie przegra wojny z Rosją. W najbliższych dniach mają zostać opracowane gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Przemawiając z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, Zełenski odniósł się do szczytu w Waszyngtonie sprzed tygodnia. Stwierdził, że Ukraina jeszcze w pełni nie wygrała, ale na pewno nie przegra. Jego kraj miał już zapewnić sobie niepodległość, a teraz oferuje zachodnim sojusznikom sojusz i partnerstwo. Według ukraińskiego prezydenta gwarancje bezpieczeństwa dla jego państwa będą gotowe w ciągu najbliższych kilku dni. Zostaną one opracowane przez przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich. Zełenski uważa, że w tej chwili istnieje szansa na całkowite zakończenie wojny. Sama Ukraina jest gotowa na podjęcie konstruktywnych działań, które przybliżą ją do pokoju. W jego opinii przerwania konfliktu nie chce Rosja, kontynuująca ataki wymierzone w ukraińskie miasta. Postawa Moskwy jest odbierana przez Kijów jako wroga, dlatego konieczne jest wywarcie presji na władze na Kremlu, aby zgodziły się na spotkanie na najwyższym szczeblu przywódców. W liście z okazji ukraińskiego Święta Narodowego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podkreślił, że jego kraj wierzy w przyszłość Ukrainy jako niepodległego państwa. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w rozmowie z amerykańską stacją NBC News zaprzeczył, aby rosyjski prezydent Władimir Putin przed tygodniem zgodził się na spotkanie z Zełenskim. Mogłoby się ono odbyć jedynie, gdyby miało realne znaczenie. Na razie Rosja jest jedynie zainteresowana podniesieniem rangi delegacji negocjujących pokój na Ukrainie. Departament Stanu USA w swoim raporcie zarzuca Ukrainie ograniczenie wolności mediów, prześladowania religijne i naruszanie praw człowieka. Torturowane przez służby miały być osoby odmawiające służby wojskowej z powodów sumienia. Stany Zjednoczone opublikowały raport dotyczący stanu przestrzegania praw człowieka na całym świecie. Skrytykowały w nim m.in. Ukrainę, w której sytuacja w ostatnim czasie miała zdecydowanie się pogorszyć. Wojna ma być wykorzystywana przez władze w Kijowie do ograniczania wolności mediów. Rządzący narzucili stacjom telewizyjnym wspólną ramówkę przekazującą widzom narrację zgodną ze stanowiskiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Opozycyjne media uległy marginalizacji, stąd też dziennikarze krytyczni wobec władzy muszą liczyć się z prześladowaniami. Na ogół są oni przesłuchiwani i straszeni poborem do wojska, choć zdarzały się także przypadki ataków fizycznych. Zdaniem Departamentu Stanu USA przepisy ograniczające działalność prorosyjskich wspólnot religijnych dają ukraińskim władzom możliwość podejmowania arbitralnych decyzji. Zaniepokojenie Amerykanów wzbudziły przeszukiwania prowadzone w cerkwiach i w klasztorach. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy została oskarżona o stosowanie tortur oraz nieludzkie traktowania zatrzymanych. Chodzi głównie o bicie i duszenie osób trafiających do aresztów za odmowę służby wojskowej z powodów sumienia. Organizacje międzynarodowe udokumentowały wiele przypadków wymuszonych zeznań i działalności służb poza kontrolą ze strony sądów. Stan wojenny został dodatkowo wykorzystany przez władze do ograniczenia praw pracowniczych. Zatrudnieni nie mogą prowadzić strajków, a przedsiębiorcy mają możliwość arbitralnej zmiany warunków pracy. Zajmująca się kryzysami żywnościowymi Zintegrowana Klasyfikacja Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego ogłosiła stan klęski głodu w mieście Gaza. Organizacja Narodów Zjednoczonych zarzuca Izraelowi jej celowe wywołanie w palestyńskiej enklawie. Z szacunków organizacji pozarządowej wynika, że obecnie głód cierpi prawie 1/4 całej populacji strefy Gazy. Do końca września liczba ta może zwiększyć się z 514 tysięcy do blisko 641 tysięcy osób. Miasto Gaza zostało zakwalifikowane do fazy 5, czyli do najwyższego poziomu braku bezpieczeństwa żywnościowego. Głodem dotknięte są też dwie miejscowości znajdujące się w środkowej i południowej części palestyńskiej enklawy. Zarazem z powodu braku danych nie można było dokonać klasyfikacji sytuacji w północnych obszarach strefy Gazy, kontrolowanych przez siły obronne Izraela.
ONZ zarzuca Izraelowi celowe wywołanie głodu w palestyńskiej enklawie. Sekretarz generalny organizacji Antonio Guterres twierdzi, że jest to katastrofa spowodowana przez człowieka, a Izrael jako siła okupacyjna powinna zgodnie z prawem międzynarodowym zapewnić żywność Palestyńczykom. Izraelskie władze skrytykowały twórców raportu. Twierdzą one, że od początku konfliktu wpuściły one do strefy gazy blisko 100 000 ciężarówek z pomocą humanitarną. Zarzuciły one organizacji opieranie się na danych dostarczonych przez Hamas. Japonia i Korea Południowa zapowiadają dalsze zacieśnienie wzajemnej współpracy. Po 17 latach przywódcy obu państw pierwszy raz wydali wspólne oświadczenie. W sobotę z wizytą w Tokio przebywał prezydent Republiki Korei Lee Jae-myung. Podczas spotkania z premierem Japonii Shigeru Ishibą rozmawiał on o rozwoju współpracy między oboma krajami oraz Stanami Zjednoczonymi. Kooperacja trzech państw ma być ważna z punktu widzenia coraz bardziej wymagającej sytuacji strategicznej. Przywódcy Japonii i Korei Południowej rozmawiali również na temat obronności, bezpieczeństwa gospodarczego oraz o problemach społecznych. W tym ostatnim przypadku chodzi przede wszystkim o niezwykle niski wskaźnik urodzeń w obu krajach. Nowy prezydent Republiki Korei po raz pierwszy od 60 lat wybrał Japonię jako pierwszy cel swojej oficjalnej wizyty. Dodatkowo liderzy obu państw wydali pierwsze wspólne oświadczenie od blisko 17 lat. Przyczyną dotychczasowych napięć między Japonią i Koreą Południową były głównie kwestie historyczne związane ze sporami terytorialnymi czy wykorzystywaniem Koreańczyków przez Japończyków do pracy przymusowej w czasie II wojny światowej. W niedzielę południowo-koreański prezydent spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Donaldem Trumpem. Omawiali oni kwestie związane z realizacją podpisanej niedawno umowy handlowej. W jej ramach Korea Południowa zobowiązała się do poczynienia dużych inwestycji na terenie Stanów Zjednoczonych. W kilku miastach Wielkiej Brytanii odbyły się protesty przeciwko zakwaterowaniu w hotelach osób ubiegających się o azyl. Do Zjednoczonego Królestwa przez kanał La Manche przedostaje się coraz więcej imigrantów. Demonstracje odbyły się m.in. w Londynie, Birmingham, Liverpoolu, Manchesterze, Bristolu, Aberdeen czy Newcastle. Ich uczestnicy protestowali przeciwko ulokowaniu obcokrajowców w hotelach, a także wzywali rząd do zawieszenia systemu azylowego. Kilka dni wcześniej Sąd Najwyższy wydał przełomowy wyrok w sprawie zakwaterowania imigrantów. Uznał on, że osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową nie powinny być umieszczane w hotelu w Epping pod Londynem, m.in. z powodu zagrożenia dla porządku publicznego. Według telewizji Euronews kwestia ta wzbudza coraz większe kontrowersje w Wielkiej Brytanii. W tym roku nielegalnie na jej terytorium przedostało się już blisko 27 000 osób, co oznacza wzrost o 50% w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Na koniec czerwca w hotelach przebywało około 32 000 osób oczekujących na rozpatrzenie wniosków o azyl. Samo państwo jest zobowiązane prawnie do zapewnienia zakwaterowania takim osobom. Rząd Keira Starmera w odpowiedzi na manifestację zapowiedział przyspieszenie deportacji obcokrajowców. W ciągu ostatniego roku Zjednoczone Królestwo musiało opuścić ponad 5 000 imigrantów, którzy w trakcie swojego pobytu popełnili przestępstwa. Kościoły i miejsca chrześcijańskiego kultu w Niemczech są coraz brutalniej atakowane. Telewizja Deutsche Welle twierdzi, że od kilkunastu lat w kraju bardzo widoczne są nastroje antyreligijne. Niemiecka konferencja biskupów skrytykowała coraz bardziej bezpardonowe akty wandalizmu w miejscach kultu. Wprawdzie statystyki nie pokazują wyraźnego wzrostu liczby tego rodzaju ataków, ale stają się one niezwykle brutalne, a ich sprawcy są pozbawieni skrupułów. Bardzo często niszczą oni głowy figur Jezusa Chrystusa i świętych Kościoła katolickiego, zanieczyszczają kropielnice i chrzcielnice oraz podpalają ołtarze. Niemiecki Kościół katolicki domaga się od władz bardziej szczegółowego przyjrzenia się sprawie. Sklasyfikowanie tego rodzaju przestępstw przez policję jako uszkodzenia mienia nie do końca oddaje rzeczywistość. Dla samych wiernych akty wandalizmu są bardzo często obrazą dla ich uczuć religijnych. Ten sam problem dotyka Kościoła ewangelickiego w Niemczech. Jego przedstawiciele uważają, że narastająca przemoc uderza zwłaszcza w wiernych. Świątynie przestają być przez nich uznawane za bezpieczne i otwarte miejsca. Rozmówcy Deutsche Welle zwracają uwagę na antyklerykalne i antyreligijne nastroje w Niemczech, które stały się wyraźnie widoczne w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Mają one na ogół związek z ujawnionymi skandalami dotyczącymi nadużyć seksualnych ze strony duchownych. Zarazem wciąż 60% Niemców uważa chrześcijaństwo za fundament swojej kultury. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy.
Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.